Uwaga, recenzja posiada znaczną ilość pepera i jego codziennych, szalonych przygód w świecie człowieków. Są gry, w które można zagrać i są takie, w które trzeba zagrać przynajmniej raz w życiu. Tych drugich ze smutkiem stwierdzam, że jest coraz mniej. Kolejne blockbustery to niestety kopia kopii, nie oferujące nic poza zmianą settingu i bohatera. Cała reszta to ciągle to samo, ale zdarzają się perełki wymykające się klasyfikacją. Gry ze świeżym spojrzeniem, niebanalne, będące czymś innym niż to, co było dotychczas. Taką właśnie grą jest bohater dzisiejszej recenzji. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, to jest Pepper, a to recenzja gry Stray w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Stray w najprostszym ujęciu to gra o kocie, ale nie jest prawdą, że gra nie oferuje nic więcej. Akcja przenosi nas do miasta odciętego od reszty świata. Zamknięty ekosystem w wielkim cylindrze jest samowystarczalnym bytem, w którym mieszkają roboty. Nie ma tutaj ludzi. Co się z nimi stało? Nie wiadomo. Od nas zależy, czy poskładamy strzępki informacji i dowiemy się o przeszłości gatunku ludzkiego i kto wie, może o naszej przyszłości. Twórcy skorzystali tutaj z ciekawego zabiegu. Symulacja życia w grze jest symulacją naszego świata. Roboty zyskały inteligencję, a ludzie są czymś w rodzaju ich bogów. Dlatego starają się naśladować nasze codzienne czynności, nie do końca rozumiejąc ich prawdziwy sens. Przedstawiony świat stawia przed nami ciekawe pytanie. Ile minęło, odkąd ludzie zniknęli z odciętego miasta? Lata, wieki? Co rodzi kolejne pytanie. Jak długo roboty wykonują swoje czynności, powtarzając je dzień po dniu? Z jednej strony starają się być ludzcy, z drugiej mechanicznie kopiując dzień po dniu to samo. W Stray adekwatnym staje się pytanie, czy androidy, w tym przypadku roboty, śnią o elektrycznych owcach. Przemierzając grę, napotkamy na pytania filozoficzne, które są pewnego rodzaju znamienne dla twórczości cyberpunkowej, odnoszące się do ducha w maszynie. Zamknięte miasto to mokry sen fana cyberpunka i ma w sobie więcej cyberpunka niż w Cyberpunku 2077. Z jednej strony mamy dzielnice oświetlone neonami, z drugiej biedne slumsy z ciemnymi zaułkami. Miasto zdaje się hołdować zasadzie cyberpunku i rozwarstwieniu społecznemu, ale ponownie to symulacja odtwarzana przez roboty, które taką czy inną rolę same sobie przypisały. Ma to sens, robot nie potrzebuje pożywienia, picia, pieniądz i siła nabywcza jest tutaj abstrakcyjna, ale twórcy konsekwentnie tej zasady bronią. Nie ma tutaj przemocy, przynajmniej nie na poziomie cyberpunkowych klasyków. Owszem, jest więzienie, gdzie trafiają niepotrafiący się podporządkować ogólnemu systemowi, bo pragnieniem części robotów jest wolność, wyjście poza betonowy cylinder, zobaczenie nieba. Ich tęsknotę podsycają pocztówki, które stają się pewnego rodzaju katalizatorem powstania ruchu oporu, którego życiowym celem staje się wyrwanie z zamkniętego miasta. To fajny aspekt, pokazuje, że tak, roboty śnią o elektrycznych owcach, a pragnienie wolności jest uczuciem nadrzędnym dla każdej formy inteligencji. Bohaterem gry jest rudy kot. Nie ma on mocy, nie potrafi mówić, posiada tylko swoje kocie umiejętności. Wskoczy na wysokie obiekty, przesunie coś nosem, skorzysta ze swoich pazurów. Jest jedynym, zdawałoby się, zwierzęciem w całym mieście. Roboty nigdy nie spotkały kota, co pozwala przypuszczać, że miasto nie posiada żadnych form życia poza roślinami. Ich pierwsze skojarzenie, widząc kocura, to zurki. Agresywne mutanty, których celem było kiedyś jedzenie bakterii i śmieci, ale ewoluowały w istoty jedzące metal, co sprawia, że stanowią wielkie niebezpieczeństwo dla żyjących w mieście robotów, ale i naszego kota. Kicior w którymś momencie poznaje przyjacielskiego robocika B12, który będzie stanowił dla nas furtkę do porozumiewania się z mieszkańcami miasta. Będzie potrafił zbierać i używać przedmioty i będzie pewnego rodzaju naszym narratorem w podróży po niezrozumiałym świecie. Pomysł z robotem był nieodzowny, gdyż gdyby wszystkie czynności miał wykonywać kot, gra straciłaby wiarygodność. B12 staje się tłumaczem niezrozumiałego alfabetu używanego przez roboty, ale i prowadzi z nimi dialog. Pomysł w porządku, dzięki temu lepiej rozumiemy otaczający nas świat, jednak skłaniam się ku tezie, że gra by wiele zyskała, gdyby zrezygnowano z robota pomocnika. Wtedy obcość miasta musiałaby być przez nas samodzielnie rozszyfrowywana. Owszem, mogłoby to być męczące, ale dałoby faktycznie możliwość patrzenia na świat kocimi oczami, który nie rozumie, a wraz z nimi my, otaczającego nas świata. Stray to gra, która nie posiada znaczników i bardzo prosty interfejs. Aby zrozumieć co dalej, musimy czytać dialogi.
Tam znajdziemy informacje, gdzie iść i co zrobić. Przed nami obok dość liniowych etapów lokacje bardziej otwarte, gdzie znajdziemy kilka questów pobocznych, w zasadzie składających się jedynie ze znalezienia kilku rzeczy, np. partytur dla grajka czy kwiatów dla ogrodnika. Większość zagadek rozwiązujemy na koci sposób i nie są to zagadki trudne. Czasami trzeba coś zrzucić, czasami podrapać. Raczej nasz mózg będzie w stanie spoczynku. Dodano elementy bardziej zręcznościowe, czyli etapy ucieczki przed zurkami. Później pojawią się też elementy skradankowe, ale to wszystko jest dość banalne. Mnie ukończenie gry zajęło 6 godzin. Nie za wiele, ale i tak jak spojrzycie na średni czas ukończenia, więcej niż powinno. I jest tego powód. Ciekawiło mnie odkrywanie świata, buszowanie po mieście, szukanie tropów odnoszących się do minionych wydarzeń i historii ludzkości. Bo Stray to gra trochę taka eksploracyjna, połączona z symulatorem chodzenia. Owszem, są elementy zręcznościowe, ale zginąć tutaj jest bardzo trudno, choć można. Stray to bardziej doświadczenie, choć widać, że twórcy usilnie próbowali zróżnicować rozgrywkę, dorzucając co rusz jakieś elementy. Nie było to złym pomysłem, bo dzięki temu mamy wrażenie, że to bardziej gra niż samograj. W parze z ciekawą historią idzie oprawa. Byłem zdziwiony, że świat przedstawiony jest tak niesamowicie bogaty. Ilość detali jak na małą grę jest ogromna. Widać, że lokacje były tutaj oczkiem w głowie twórców, abyśmy mogli bez przeszkód zanurzyć się w dziwaczny świat. W wersji na PlayStation 5 mamy 60 klatek na sekundę w 2160p. I muszę przyznać, że Stray potrafi zrobić nie mniejsze wrażenie niż widoczki z ostatnich open worldów. Podsumowując, Stray to gra unikalna. Nie wiem, czy dla wszystkich, pewnie nie. To bardziej umysłowa łamigłówka i ciekawe przedstawienie naszej możliwej przyszłości. Sam kod jest tutaj zmianą perspektywy i nie myślę tylko o fizycznym jej aspekcie. Podróż kota jest odświeżająca. Z jednej strony to coś nowego, z drugiej można patrzeć na to przez pryzmat symulatorów chodzenia, czyli gier uznawanych przez wielu jako tytuły drugiej kategorii. Stray to tytuł otwarty na interpretację i dyskusję i to jest jego główna siła. Mnie bardzo przypadł do gustu, choć zaznaczę, że za drugim razem już nie zrobiło aż takiego wrażenia. Tak czy tak, jeśli szukasz nietuzinkowych tytułów, Stray to tytuł, który ci podpasuje, no i ma kota, a koty to jak wiadomo fajne zwierzaki. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.